Nazywam się Krzysztof Gawronkiewicz. Na rynku francuskim opublikowałem 4 albumy. Zaczęło się to wszystko w 2003 roku. Telewizja Arte i wydawnictwo Glénat ogłosiły konkurs. Pierwszy europejski konkurs komiksowy. Na konkurs nadesłano około 600 prac. Zwyciężyła Esencja do scenariusza Grzegorza Janusza i z moimi rysunkami. To nietypowa opowieść kryminalna. Prywatny detektyw Otto wraz ze swoim asystentem, laboratoryjnym szczurem Watsonem, próbują rozwikłać zagadkę m.in. sensu życia. Akcja komiksu rozgrywa się w nieco tajemniczej Warszawie. Album pod tytułem Esencja, przebiegłe dochodzenie Ottona i Watsona opublikowało wydawnictwo Glénat wraz z telewizją Arte. W 2006 roku album otrzymał nominację na festiwalu w Angoulême w kategorii debiut. Wydawnictwo Glénat opublikowało również drugą część przygód Ottona i Watsona. Tytuł tego albumu Romantyzm. Do tekstu Christiana Rosenberga narysowałem historię Achtung Selig. To baśniowa, surrealistyczna i trochę teatralna opowieść rozgrywająca się w czasie II wojny światowej. Dwójka uciekinierów, ojciec i syn, trafia na niemiecki oddział. Uciekinierzy są Żydami. Na czele oddziału stoi austriacki karzeł, były cyrkowiec. Album ukazał się nakładem wydawnictwa Casterman. W 2005 roku zdobył nagrodę księgarzy Mille Pages BD. Oryginalna plansza Achtung Selig znajduje się w kolekcji paryskiego Muzeum Memorial de la Shoah. Powstanie to z kolei album do scenariusza Marzeny Sowy. Marzena jest autorką m.in. popularnej serii Marzi. Część pierwszą opublikowało wydawnictwo Depuis Air Libre. To historia mieszkańców warszawskiej kamienicy. Mamy rok 1944, niemiecką okupację i zbliżający się moment wybuchu Powstania Warszawskiego. Pracujemy obecnie nad częścią drugą, która zamknie historię. Zostałem też zaproszony do wzięcia udziału w antologii wydanej przez telewizję Arte i wydawnictwo Dargaud. Antologia nosi tytuł Summer of the 80s. Wraz z Grzegorzem Januszem przygotowaliśmy na potrzeby tej publikacji surrealistyczną opowieść o Warszawie. Oczywiście o Warszawie lat 80. W innej antologii o tytule Web Trip, sezon pierwszy, zaprezentowałem wraz ze scenarzystą Denisem Wojdą komiks pod tytułem Lena. Web Trip ukazało się nakładem Lyon BD Organisation. Komiks Beneficio, który prezentuję na wystawie, powstał na podstawie rysunków wykonanych w pewnej andaluzyjskiej komunie hipisowskiej, w Dolinie Gór Sierra Nevada, gdzie przyglądałem się tamtejszej społeczności. Przywiozłem stamtąd materiał rysunkowy. Sekwencyjne kadry przypominają komiks. Zapis motywów, pejzaży, zdarzeń, portrety ludzi i zwierząt. Na podstawie tych rysunkowych reportaży Michał Kalicki napisał historię. Historię dziewczyny zagubionej w wielkim mieście. Bohaterka próbuje uciec gdzieś daleko, do mitycznego Beneficio. To oczywiście ucieczka od samej siebie. Komiks jest poetyckim, impresyjnym zapisem stanów wewnętrznych bohaterki. Polska sekcja IBBI wybrała Beneficio najlepszą książką obrazkową roku 2018. W ramach tego samego cyklu wydawnictwo Timow opublikowało album Zwrotnik Panny, również według scenariusza Michała Kalickiego. Zwrotnik Panny, podobnie jak Beneficio, powstał w nowej dla mnie formule, w której szkielet historii budowany jest na podstawie rysunków pochodzących ze szkicownika. Całe sekwencje wzięte ze szkicownika są swego rodzaju pretekstem lub drogowskazem dla scenarzysty. Dla obu albumów, Beneficio i Zwrotnik Panny, przygotowaliśmy wersję francuską z myślą o wydaniu ich na rynku frankofońskim.